Cześć kochani, jak codziennie od poniedziałku do piątku witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia na YouTubie. E, o czym dzisiaj? No właśnie będziemy mówić, bo chcę spełnić w ogóle obietnicę daną Wam już chyba w kilku audycjach. Mówiłem, że przedstawię Wam pewien zarys pewnej metody na bardzo skuteczne pozbycie się nadwagi czy też otyłości. Akurat no, zajmuję się tym akurat szczególną rzeczą już ponad 12 lat, od lipca 2013 roku. Sam przeszedłem przez ten cały proces. Sam w 2013 roku w przeciągu 2 miesięcy zrzuciłem 13 kg, więc faktycznie wyszczuplałem, pozbyłem się niepotrzebnej wody, bo woda ma krążyć w organizmie, a nie być zatrzymywana gdzieś tam w tkankach, w komórkach. Pozbyłem się nadmiaru tłuszczu, zwłaszcza tak zwanego wewnętrznego. Dzisiaj będę o tym też mówił. Więc mam kolosalne doświadczenia. Zresztą po prostu pomogłem masie ludzi, jeżeli chodzi o te wszystkie historie, bo mam swoich indywidualnych, że tak powiem, jak to można nazwać, może to jest złe określenie, kuracjuszy, osoby, które to zastosowały, po prostu chciały się odchudzić, chciały znormalizować masę ciała, jak zwał, tak zwał, ale z kolei masa moich znajomych, którzy też zajmują się tym programem, których zresztą sam kształciłem, bo prowadziłem i prowadzę nadal masę szkoleń w całej Polsce, więc oni przysyłali nieraz mi swoich pacjentów, o Jezu, znowu pacjentów. No. Nie pacjenci, my nie jesteśmy lekarzami, więc, no ale nie wiem jak to nazwać, no, nazwijmy kuracjuszy, którzy chcieli się po prostu odchudzić, bo im to dokuczało i oprócz tego to generowało oczywiście masę problemów zdrowotnych, więc przysyłali, jak już powiedzmy występowały jakieś po prostu problemy z prośbą o jakieś tam powiedzmy konsultacje, podpowiedzi i tak dalej. Ja zawsze bardzo chętnie udzielałem. Wszyscy się znamy, tworzymy naprawdę solidną społeczność już kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Polsce, którzy to robią i się wspieramy nawzajem i wspieramy tych ludzi, którzy po prostu dopiero po prostu próbują. I teraz tak, a więc już nie chcę Wam mówić, że otyłość jest naprawdę bardzo poważnym problemem, generującym całą masę chorób, począwszy od dzieci. Te dzieci są dzisiaj nasze przekarmiane przede wszystkim. Cytowałem w jednej z audycji pewne opinie na temat matek, które potrafią dziennie karmić swoje małe dzieci dziesięciokrotnie mieszankami tymi mlecznymi, tymi, tymi, że tak powiem, przesłodzonymi, jeszcze je dosładzają. I teraz, a przecież komórki tłuszczowe, czyli adypocyty, nie rozrastają się przez całe nasze życie. To są komórki tłuszczowe, to jest mniej więcej, no nie chciałbym tutaj czegoś przekręcić, lekarze najwyżej mnie poprawią, ale mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia i później zostają i one już nie znikną nigdy. Co najwyżej albo zmniejszą swoją objętość, albo będą zwiększały swoją objętość i to jest problem. A więc chodzi o to, żeby mieć tych komórek tylko tyle, ile jest potrzeba tych tłuszczowych, bo tłuszcz nie do końca jest zły. Ja w jednej ze swoich audycji o tym też mówiłem, ale z drugiej strony tak zwany tłuszcz visceralny, czyli wewnętrzny, dzisiaj jeszcze przypomnę o tym, bo ciągle chcę w wielu audycjach związanych tematycznie przypominać o tych zasadach. Nie każdy z Was zresztą może to oglądać, wysłuchać wszystkie te audycje, jak to leci, nie zawsze się pamięta, więc warto wracać do tego. Więc po prostu jest metoda, jest bardzo skuteczna metoda, opracowana zresztą przez lekarzy, którą stosuję ja sam już od, mówię, 2013 roku. Ona została sprowadzona do Polski, bo to była metoda czeskich lekarzy. W 2012 została sprowadzona i okazało się, że jest nieprawdopodobnie skuteczna. Oczywiście wymaga pewnej cierpliwości, wytrwałości, bo to się nie dzieje o tak, pciąg, tydzień czasu jakąś tabletkę cudowną mam brać i już ma być pięknie, ładnie i tak dalej. Nie będzie z tego nic. Jeżeli ktoś ma tego typu myślenie, to nawet nie ma o czym mówić, więc ja nie każdego, że tak powiem, pod opiekę biorę, kto się zgłasza do mnie, bo czuję, widzę, że proszę pana, ale to nie jest absolutnie rozwiązanie dla pana, czy tam dla pani, bo widzę, że pani po prostu tego nie zrobi prawidłowo. Będzie pani sabotować własne wysiłki, więc po co ja mam się męczyć, tłumaczyć i tak dalej, pilnować co jeszcze? Ja mam pilnować kogoś, a po co?
Tym bardziej, że jeżeli się umawiamy na tego typu, powiedzmy, rozwiązanie, to po prostu, przepraszam za wyrażenie, ale każę do siebie dzwonić z 2, 3 razy w ciągu tygodnia, żeby wiedzieć, co się po prostu dzieje, bo to jest sprawowana opieka. Aha, no tak, bo ci facet zależy na tym, żeby za każdą rozmowę wziąć jakiś cash. Nie, to jest akurat, jeżeli w ogóle ktoś chce wejść w taki program, to ja po prostu opieka jest za darmo, wszelkie konsultacje są za darmo i ja po prostu poczułem się do tego, żeby go poprowadzić. Ale to muszą być poważni ludzie, którzy naprawdę chcą. Jeżeli powiedzmy sabotują własne wysiłki albo nie robią czegoś, bo ma metody na sprawdzenie, to jest bardzo proste, po prostu to ma działać i być skuteczne. Jeżeli zaczynają się jakieś schody, to znaczy, że ten ktoś po prostu pewnych rzeczy nie robi, tyle. Natomiast ja daję pełną wiedzę, pełne materiały, pełne informacje na to, jak to zrobić. Dobrze, ale o czym będziemy mówić? Więc słuchajcie, dzisiaj udostępnię znowu ekran, już Wam to wszystko pokażę. Na czym rzecz polega? Usunę tylko tutaj to okno, które jest niepotrzebne. I jak zwykle pokaz slajdów od początku, więc w ramach tej mojej rodzinnej strefy zdrowia, gdzie są informacje zawarte, szczególne informacje dotyczące zdrowia, powiemy sobie po prostu, jak skutecznie i bezpiecznie poradzić sobie z nadwagą i otyłością. I to moje hasło z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi, to moja taka idea fix. Łączyć ludzi, ale też gromadzić ludzi, którzy mają wspólne cele, gdzie jedni od drugich mogą się uczyć, gdzie jedni drugi mogą przekazywać wiedzę, informacje, dzielić się doświadczeniami, bo inaczej się po prostu nie da. Jeżeli ktoś myśli inaczej, że albo myśli kategoriami konkurencji, o tego nie dam, bo konkurencja mnie zje, ja muszę wykosić konkurencję, to jest głupcem zwyczajnym. W moim świecie akurat tego nie ma i nawet nie ma o czym mówić. Dlatego się dzielę moją wiedzą. Przez wiele lat za darmo, tak prawdę mówiąc, prowadziłem masę szkoleń, między innymi w Zawierciu, w hotelu Zawiercie, raz w miesiącu przynajmniej wyjeżdżałem w piątek po południu spod Warszawy, około 13. Dopiero w niedzielę, późnym wieczorem wracałem. Kolosalna praca. Zazwyczaj prowadziłem swoje wykłady od godziny 9:30 do 16:30 z godzinną przerwą na obiad. No to była charówka. A później jeszcze masę konsultacji za darmo, pytanek i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się to często po północy, znacznie grubo. Później następnego dnia znowu jakieś tam masę rozmów i tak dalej, i tak dalej. Wracałem zawsze wyczerpany. Ale uważam, że to ma sens, bo to jest po prostu potrzebne, ale to już mniejsza z tym. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj powszechne problemy zdrowotne. To jest tylko to, co pokazuje, to jest pewien schemat działania. Mamy problem, idziemy do lekarza, lekarz ma naprawdę na nas niewiele czasu. Zgodnie z normami NFZ-u ma 7 minut na pacjenta. Tu jest napisane 10-15, 7 minut. Więc wynajduje nam te cholesterole, ole, naciśnienia, inne historie, przekierowanie do apteki. Znacie to wszystko, nie muszę wam tego tłumaczyć. No oczywiście leki na wszystko, bardzo skuteczne i tak dalej. No z jednej strony są koncerny spożywcze, one się wymieniają akcjami. Oczywiście to jest skrót myślowy. Nawzajem zarabiają. Jedni nas sprawiają, żebyśmy nie byli za zdrowi, a drudzy nas podleczają, żeby jakoś tam się trzymać, żeby to wszystko funkcjonowało. Natomiast wiecie doskonale, ja niczego nie odkrywam, zresztą w moich audycjach cały czas o tym mówię, że prawdziwą przyczyną naszych problemów to jest przede wszystkim niezdrowa, no nie żywność, znowu nie zmieniłem tego słowa, jedzenie, niezdrowe jedzenie, a więc masa konserwantów, polepszaczy, spróchniaczy, barwników, nano, mikroplastik i tak dalej, glin. Tego jest od metra i ciut w tym naszym jedzeniu. To się nie nadaje w ogóle do jedzenia. I to wszystko, te różnego rodzaju składniki po prostu sprawiają, że jesteśmy zatoksycznieni, czyli zakwaszeni, bo wszelkie toksyny mają charakter kwasów. One po prostu powodują zakwaszenie. No zakwaszenie, czyli potężna ilość tak zwanych jonów wodorowych, dodatnich jonów wodorowych, która decyduje o zakwaszeniu. Te kwasy niszczą nasz po prostu organizm. Zakwaszenie to jest taki oczywiście tylko hasło w zasadzie, taki skrót, natomiast to prawidłowo się nazywa wieloletnia bezobjawowa, czyli latentna kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Ona nic nie ma wspólnego z zakwaszeniem krwi, tylko po prostu zakwaszeniem
przestrzeni międzykomórkowych i po prostu tkanek. I teraz ten problem, czyli zakwaszenie, jest absolutnie od lat niezauważany, lekceważony, zwłaszcza przez system medyczny. I to jest bardzo poważny problem, dlatego że zakwaszenie powoduje masę chorób. To jest ponad 60-70 chorób określanych dzisiaj jako tak zwane choroby cywilizacyjne, a więc macie tutaj, widzicie, listę całą potężną. Oczywiście na czele z nowotworami u kobiet jajniki, znaczy u kobiet nowotwory jajników, sutka, pęcherzyka żółciowego, macicy, u mężczyzn jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego. Jeżeli ktoś mówi, że ja mówię bzdury, no to niech sobie mówi, ja znam akurat za dobrze ten temat, czytam wiele prac naukowych, przyjaźnię się akurat z wieloma lekarzami, u których bywałem na wykładach. Ostatnio robię przecież wywiady z panią Martą Woźniak, naukowcem, doktorem nauk medycznych, naukowcem pracującym w Uniwersytecie Medycznym na Śląsku imienia Piastów Śląskich, która to mówi to samo, bo też czyta prace naukowe, jest po prostu świetna w tej dziedzinie i mówi, że nowotwór działa w ten sposób, że zakwasza całe środowisko na zewnątrz tej swojej komórki. Taki jest, że tak powiem, mądry w tym swoim całym rozwoju. I sprawa załatwiona, natomiast możemy skutecznie walczyć z nowotworami, czy też pozbyć się nowotworu, przeszkadzać im, ale nie w taki sposób, jak to nam po prostu proponują. I też, słuchajcie, także otyłość jest chorobą spowodowaną zakwaszeniem organizmu. Jeszcze będę mówił dlaczego. I teraz popatrzcie, tu macie taką ilustrację. Czy jeżeli tyjemy, to szkielet też nasz się powiększa, czy zostaje taki sam? Oczywiście to jest retoryczne pytanie. Szkielet nie tyje, jest ciągle taki sam, tylko zwiększa się masa ciała i to nie jest to nie są mięśnie. Mięśni ubywa w stosunku do ilości przyrostu tkanki tłuszczowej. I ten ludzki szkielet jest przystosowany do noszenia jednego człowieka. Jeżeli na przykład jakiś mężczyzna ma na przykład 1,80 m wzrostu, i waży 140 kg, 1,80 m wzrostu, to powinien ważyć 5 razy około, załóżmy 80-85 kg, a waży 140 kg. To słuchajcie, to jest 60, to jest 55 kg nadmiaru. 55 kg nadmiaru to jest tak, jakby nosił drugiego człowieka, kobietę nosił swoją cały czas na barkach, przykładowo o masie 55 kg, albo nosił na sobie 24 godziny na dobę, 3600 sekund na dobę, 11 5-litrowych baniek z wodą i 11, tak wyobraźcie to sobie. Albo nie wyobrażajcie. Zapomnijcie o tym, że mówiłem o 11 bańkach, które na nas po prostu tu zwisają, na plecach, przed nami, wszędzie, 11 baniek. Nieważne. Szkielet ludzki jest przystosowany do noszenia tylko jednego człowieka. Jeżeli ta masa rośnie, zwłaszcza masa tłuszczowa, to przecież czy te stawy nasze wytrzymają? Czy wytrzymuje układ krążenia, który ma zasilać znacznie więcej ciała w krew, a więc składniki odżywcze, w tlen i tak dalej, w wodę? To jak to my sobie to wyobrażamy? I ta otyłość powoduje po prostu dziesiątki innych chorób. A co zakwasza organizm? Przebiałczenie, za dużo jemy białka, zwłaszcza mięsa, zwłaszcza wieprzowego, bo ono bardzo łatwo po prostu kumuluje toksyny. A czy dzisiaj świnki, trzoda, która jest skierowana do uboju, czyli trzoda rzeźna jest karmiona, żebyście wiedzieli, czym jest karmiona, to byście się nabiały. Słuchajcie, tu jest napisane sery, ale sery nie są serami. Żeby wyprodukować 1 kg żółtego sera, nie mówię o twarogu, tylko żółtego sera, trzeba około 17-20 litrów mleka. To teraz, jeżeli nawet przeliczymy, w cenach detalicznych porównamy, żeby było łatwo, 20 litrów razy nawet 4 zł za litr, bo zwykle mleko to jest 4,50 parę, 4,70 parę złotych za litr. Więc żeby łatwiej było liczyć 20 litrów razy 5 zł, to jest 100. Załóżmy, że 80 zł. Te 20 litrów mleka kosztuje 80 zł. A ile kosztuje kilogram żółtego sera w sklepie? Też w cenach detalicznych. Za ile kupujemy?
w tych cenach za 120, bo 80 zł, gdybyśmy kupili, to byłoby to tylko no, koszt jakby produkcji, nieważne. Nie, a więc zobacz, a więc co w tym serze jest? Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują i w zakładach mięsnych, i w mleczarniach, potężnych mleczarniach w Polsce. To oni mówią, że no ja sera nie jem, ja mięsa na przykład nie jem, bo oni widzą, co idzie po prostu później do sklepu. Dalej, słodycze, słodkie napoje, produkty z białej mąki, wysoka konsumpcja tłuszczów, zwłaszcza rafinowanych, leki przeciwgorączkowe. Polacy są narodem lekomanów. Kawa i herbata. Co znaczy co? Nie mają pić kawy, herbaty? Nie, to nie o to chodzi. Ale nie można pić kurczę 5, 6, 8 kaw dziennie. Nie można pić litrami po prostu zwyczajnej herbaty. Jak już pijemy kawkę, to później trzeba wypić 9 razy więcej wody, to taką samą objętość. Dalej, stresy, przygnębienia, wszelkie negatywne uczucia, wszelcy tak zwani, przepraszam was, wszelcy tak zwani zjadający towarzysze, wszelkie negatywne odczucia. Stres, no na temat stresu, słuchajcie, gdzieś tutaj mam jedną z moich takich publikacji, niewielka, akurat stres i zakwaszenia, wyczerpanie nadnerczy, jak przeciwdziałać hypoadrenii, bo hypoadrenia, czyli wyczerpanie kory nadnerczy, czyli nerek i zaczynają się schody. Nerki ojciec i matka wszelkich chorób, jak mówi medycyna chińska. Dalej, napoje gazowane, no załóżmy, daje człowiekowi, znaczy podpowiada mu, że powinien brać specjalne minerały, pomaga mu to załatwić, gdzie, żeby miał 30% taniej jeszcze i tak dalej. I on popija wodą gazowaną, bo tylko taka mu smakuje. A mnie to guzik obchodzi, że mu smakuje to czy tamto. Jeżeli on chce wrócić do zdrowia, to ma się zastosować. To niech zmieni smak. I teraz tak, popatrzcie, napoje gazowane. A czym te napoje gazowane są gazowane? Woda czym jest gazowana? Dwutlenkiem węgla. Woda ma to do siebie, że jest świetnym rozpuszczalnikiem wszelkich substancji, również gazów. Jeżeli jest dwutlenek węgla, CO2, wchodzi do wody, rozpuszcza się w tej wody i tworzy się słaby, ale za to kwas węglowy. H2CO3, jak ja dobrze pamiętam, o ile się nie mylę. Więc popijamy coś, co ma z nas przywracać nam zdrowie, kwasem. No to ja to wyraźnie mówię, ale bardzo często ludzie mówią, ale proszę pana, ja nie lubię czystej wody, ona jest taka niedobra. No, dzisiaj akurat rozmawiałem z jednym z moich znajomych na temat pewnego przypadku, młody chłopak, który ma nowotwór, no i jest oczywiście specjalna kuracja wspomagająca, musi brać bardzo duże dawki, no ale on mówi, nie, ja tylko te przede wszystkim biorę, bo tamte to coś, to mi tak, nie, to niedobrze, bo tak mi w gardle drapie i tak dalej, podczas połykania. Na jakim świecie my żyjemy? No ale mniejsza z tym. Teraz napoje typu cola, wino, dalej mało snu, czyli odwodnienie, nie pijemy w ogóle wody, a to jest podstawa naszego zdrowia. Fizyczne przemęczenie, czyli zbyt dużo obciążenia fizyczne, na przykład na treningach. I z drugiej strony, z jednej strony za dużo takiego wysiłku ciężkiego, a z drugiej strony też brak ruchu, bo wielu raz się w ogóle po prostu nie porusza. I teraz, oczywiście organizm się broni i próbuje neutralizować kwasy w organizmie w takich dwóch podstawowych procesach. Po pierwsze, zatrzymuje wodę w organizmie po to, żeby te kwasy rozcieńczyć, czyli zmniejszyć stężenia tych toksyn, kwasów, a później oczywiście usunąć w procesie transportu wodnego. Druga ścieżka to jest wypłukiwanie, czyli inaczej zużywanie między innymi zasadowych składników mineralnych, wapnia, magnezu, sodu, potasu, innych składników z naszych kości, zębów, włosów, paznokci, mazi stawowej, chrząstek i tak dalej. I tu widzicie skutki. Tych skutków jest cała masa, organizm zaczyna niedomagać. Organizm może się przez wiele lat bronić przed tym zakwaszeniem, ale później już nie daje rady. Wyczerpuje wszelkie po prostu możliwości, wszelkie zapasy. Wielu
ludzi z systemu, że tak powiem, mówi, ale to nieprawda, szkielet jest zbyt cenny, żeby go tracić. No ale będzie tracił, no niestety będzie go tracił i koniec, kropka. Jeżeli po prostu pęka nam dachówka, trzeba ją wymienić, nie wymieniamy, to zaczyna po prostu woda zaciekać najpierw po prostu na strych, widzimy mokry sufit i cała sprawa leci dalej. No, komu jak komu, ale wam tego nie muszę tłumaczyć. Jesteście inteligentnymi, rozumnymi, myślącymi ludźmi. Dalej. Toksyny wywołują w organizmie permanentne stany zapalne. Permanentne stany zapalne to jest najprostsza droga do nowotworu. Moja znajoma doktor nauk medycznych, adiunkt, którego znacie, pani Marta Woźniak, adiunkt w zakładzie patologii doświadczalnej, zwyczajnej doświadczalnej, mniejsza z tym, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mówi wyraźnie, do 30 roku życia jeszcze sobie świetnie sobie radzimy. Natomiast między 30 a 50 już są niedomagania, bo jesteśmy niedożywieni, przestajemy w ogóle dbać o siebie, bo nawet nie mamy o tym zielonego pojęcia. Tych stanów zapalnych się pojawia coraz więcej, nie likwidujemy ich i one pomału zaczynają się przeradzać w nowotwory. Ale te toksyny to jest taka jakby trzecia ścieżka obrony, dwie już wymieniłem, to jest zatrzymywanie wody, żeby rozcieńczać kwas i drugie zużywanie składników mineralnych z tych wszystkich źródeł, z których można czerpać te składniki, ale trzecia ścieżka to jest takie coś, że toksyny można zmagazynować w tak zwanym tłuszczu wewnętrznym, inaczej visceralnym albo inaczej trzewnym, który właśnie powstaje, by chronić organizm przed ich bezpośrednim wpływem. No to fajnie, jak ja mam ten tłuszczyk dużo na brzuchu. Nie, nie fajnie, bo to oznacza, że masz masę toksyn i powstają ci stany zapalne i ta tkanka trzewna zaczyna pracować jak po prostu gruczoł wydzielania dokrewnego. Tam powstają różnego rodzaju hormony, różne związki chemiczne, które nas będą pomału zabijać. I tu wielokrotnie wam pokazywałem, tak wygląda zdrowe serce, tak jest otłuszczone już to serducho. Nawet jest taka, tylko się nie mogę jeszcze dorwać do takiej pracy, ale to znajdę. To być może zrobię specjalną audycję na ten temat, bo dowiedziałam się o pewnej lekarce, która mówi, która nie wie dokładnie o co chodzi, ale mówi, że jak jest chyba warstwa 8 mm tego tłuszczu na sercu, czy coś takiego, to na 100% będzie zawał. Ale ona nie kojarzy to z zakwaszeniem organizmu. O zakwaszeniu w ogóle na akademiach medycznych nikt tych lekarzy nie uczy. Tutaj serce po pierwszym i ostatnim zawale śmiertelnym, mówiłem w którejś audycji, że to chyba było serce 32-latka mężczyzny. No i tak to wygląda, ten tłuszczyk wewnętrzny, który nas oplata, który utrudnia oddychanie, który hamuje po prostu przepływy krwi, limfy i tak dalej. I ten tłuszcz wewnętrzny występuje często także u osób szczupłych, wywołując szereg chorób. Tego tłuszczu nie widać, on jest wewnętrzny, a więc nie zwisa nam. To nie są te boczki, balerony, oponki i tak dalej, i tak dalej. On jest schowany wewnątrz, ale rośnie. I nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tej trzewnej, czyli visceralnej, bez wyrównania odczynu pH organizmu. Dlaczego? Dlatego, że wyrównanie odczynu pH wskazuje na tym, że pozbędziemy się masy toksyn. Ten tłuszcz wewnętrzny to jest, słuchajcie, jak rodzaj wysypiska śmieci. Czyli gdzieś tam wyrzucamy te wszystkie odpadki, one gniją. No ale, no dobra, ale no dobra, to chcę spalić ten tłuszcz, ale go nie spalisz, człowieku, zanim tego tłuszczu nie opróżnisz z tych śmieci. Najpierw trzeba usunąć nadmiar tych śmieci, a później można zacząć myśleć o spaleniu tego tłuszczyku. Nie da się kompletnie inaczej. I tutaj zakwaszenie jest, słuchajcie, także przyczyną nieprawidłowej kompozycji tkankowej ciała, wszelkich odchyleń wagi od normy i otyłości tak zwanej wewnętrznej. I my akurat w tym całym procesie, jeżeli ktoś się chce odchudzać, mamy taki kompleksowy program zdrowia, ale to trzeba akurat poprowadzić tego człowieka. On sam tego nie zrobi, bo nie będzie umiał. A więc musi mieć kogoś doświadczonego w tym programie, kto go poprowadzi. Kwestia dawkowania, kwestia jakichś problemów, które występują, kwestia jedzenia, dostarczania odpowiednich jadłospisów, bo trzeba troszeczkę zmienić jedzonko i tak dalej, i tak dalej. Nawet na bieżąco, tak jak mówiłem, 2-3 razy
w tygodniu telefon, dobrze, co się dzieje i teraz tłumaczymy dlaczego, co i jak, dobra, tu zwiększ dawkę, tam zmniejsz dawkę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj słuchajcie, o, coś tu się pojawiło na czerwono, bardzo dobrze zresztą, bo robimy, słuchajcie, też takie podstawowe badanie na analizatorze składu ciała, który pokazuje nam oczywiście masę ciała i ludzie tu zwracają uwagę, Boże, jaka waga. Waga nie jest najważniejsza. Ważniejszy jest BMI, czyli Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, tak zwany tłuszcz całkowity, poziom mięśni, dobowe zapotrzebowanie na kalorie, ewentualnie tłuszcz przede wszystkim wewnętrzny. No i oddzielnie przy pomocy pasków takich lakmusowych badamy, znaczy zainteresowany bada sobie codziennie pH porannego moczu. I teraz zacznijmy od końca. A więc pH porannego moczu u tego przykładowego pana Kowalskiego było 5,4, a tymczasem powinien mieć 7,74. Czyli jeżeli mamy 5,4 i powinniśmy mieć 7,4, to 5,4 jest 100 razy silniejszym, nie 10, tylko 100 razy silniejszym kwasem od 7,4. Przypominam, wielokrotnie o tym mówiłem, skala pH jest skala logarytmiczna, czyli jest 5, 6, 7. Piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki, więc jest 10 razy 10, czyli piątka to jest 10 razy 10, jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki, sprawa załatwiona. Dalej. Masa, jeszcze raz powtarzam, nie jest najważniejsza. Zaraz o tym będę mówił jeszcze. Natomiast BMI, Body Mass Index, popatrzcie, od mniej więcej 18,5 do 25 to jest norma, że tak powiem. Później jest do 30 to już jest nadwaga. Później jest otyłość pierwszego, drugiego i później trzeciego stopnia, czyli tak zwana otyłość olbrzymia lub otyłość chorobliwa. To już jest absolutna choroba, tak prawdę mówiąc. I taka maszyna, taki analizator składu ciała, każdy z Was może taki analizator kupić bez żadnego problemu, za kilkaset złotych w internecie. Ja nieraz podsuwam ludziom linki, gdzie mogą taniej nawet kupić po prostu, bo no, różne są 400, 500, czasami 600 złotych, ale trzeba znaleźć ten sam typ, jak najtaniej, sprawa załatwiona. I teraz jest oczywiście tłuszcz tak zwany całkowity i on współgra z mięśniami. Czasami zdarza mi się, stawiałem na taki analizator kawałek chłopa i wychodziło u niego zbyt mało mięśni, bo teraz popatrzcie, u kobiet zawartość procentowa mięśni powinna wynosić co najmniej 28%, u mężczyzn co najmniej 36%. Tu tego pana jest 31,2%. No i staje taki mi człowiek na ten analizator, kawał chłopa i on mówi, co, ale co, to jestem taki słaby? Nie. Ja mówię, słuchaj, ty masz po prostu zachwianą równowagę między mięśniami a tłuszczem. Jest zbyt dużo tłuszczu w stosunku do mięśni. I to jest zachwianie. W tym momencie, jak za mało mięśni, tak zwanych szkieletowych, to nie chodzi o to karczycho, nie chodzi o tutaj o ten biceps, nie chodzi powiedzmy o tutaj, powiedzmy o te wszystkie historie, nie chodzi o potężne uda o objętości 80-90 centymetrów czy więcej, to nie o to chodzi, to są mięśnie szkieletowe, to one trzymają cały szkielet, one wykonują najcięższą pracę i one są po prostu wskaźnikiem zdrowia człowieka. Im więcej tych mięśni, a mniej tłuszczu tak zwanego całkowitego, tym lepiej. No i oczywiście tłuszcz wewnętrzny. Norma fizjologiczna to jest 2,4. To jest taki wskaźnik, natomiast u tego człowieka było 14. No więc potężne zagrożenie, to już jest nadciśnienie, to jest stany różnego rodzaju zapalne, to może grozić nawet zawałem i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, mówiliśmy o tym, że zakwaszenie jest przyczyną nieprawidłowej kompozycji tkankowej ciała. Kompozycja tkankowa ciała to jest tłuszcz całkowity i mięśnie. Za mało mięśni w stosunku do tłuszczu całkowitego. I teraz zobaczcie, co to znaczy prawidłowa, nieprawidłowa kompozycja tkankowa. Jest tutaj człowiek, obydwaj będą ważyli, mają 1,80 m, masa 100 kg i sprawa załatwiona. Tacy sami pozornie ludzie, tu jest właściwy skład ciała po lewej, tu nieprawidłowy, tu jest taki trójkąt, a tu jest taki trójkąt. A więc wiecie, nie muszę niczego tłumaczyć. Dalej, popatrzcie, tu jest po lewej właściwy skład ciała, pięknie dziewczyna wyglądająca, jest szczupła,
Natomiast ta dziewczyna jest po prostu chuda. Ona kompletnie nie ma mięśni. To jest szkieletor, tak prawdę mówiąc. Nie ma, co ona to w ogóle pokazuje? To jest akurat Miss Słowacji, jak dobrze pamiętam, swego czasu, a tu jest jakaś modelka. Jest przerażająca. No jest po prostu przerażająca. Ona jest wybitnie niedożywiona. Zaczną jej się włosy sypać, zęby sypać, wzrok i tak dalej. To jest chory człowiek już na starcie. Dalej. Pokazuję Wam bardzo znaną postać pana Mariusza Mroza, trener personalny. Dziękuję panu Mariuszowi za to, że mogłem skorzystać z jego fotek. Co prawda nie rozmawiałem z nim, ale ja tutaj wyraźnie mówię, pokazuję. Znajdźcie jego stronę na YouTubie, znajdźcie go w internecie. Mariusz Mróz, naprawdę świetny chłopak. Przepraszam panie Mariuszu, że mówię chłopak, ale ja też jestem chłopak, tylko trochę starszy od pana. A więc zobaczcie, też 82 kg, zaczął pewne rzeczy stosować, waga spadła o 10 kg. To był 8, czyli sierpień 2015, później grudzień 2015, kilka miesięcy upłynęło, waga spadła, a później znowu wzrosła 82 kg. I teraz porównajcie lewą stronę, lewą fotkę, prawą fotkę. Ta sama masa ciała. Inni ludzie, zgadza się? A więc popatrzcie, że to jest zupełnie co innego. Zupełnie zmieniła się u pana Mariusza Mroza kompozycja tkankowa ciała. Ma znacznie więcej mięśni, jest pięknie umieśniony. No, sylwetka fantastyczna w porównaniu z tą pierwszą sylwetką, gdzie był normalnym chłopakiem, wydawałoby się. Ale jaka jest szalona różnica. I to jest człowiek, który się pod wieloma względami zna na rzeczy i tyle. I tutaj w takim razie jak można zająć się tym całym odchudzaniem? No, ten wstęp był potrzebny, żeby wyjaśnić bardzo ważne, istotne sprawy. Mamy kompleksowy program zdrowia opracowany przez lekarzy. To jest absolutnie unikalne wspomaganie organizmu, które bazuje na odkwaszaniu, na oczyszczaniu organizmu, na odżywianiu. Bez detoksu nic nie będzie. I na dożywieniu komórek. Ja wielokrotnie powtarzam, że każda nasza komórka. Ja nieraz mówiłem, że mamy w tym organizmie około 70 do 100 bilionów, ale pojawili się naukowcy, którzy wyliczyli, że przeciętny organizm ludzki ma około mniej więcej 32 do 37 bilionów komórek. Jak kiedyś będziecie czytać tryliony, to jest liczebnik amerykański. Wiadomo, że to już było gdzieś z Ameryki. W Europie stosujemy biliony. W Ameryce to, co u nas jest bilionem, w Ameryce jest trylionem, żebyście po prostu wiedzieli, co jest grane. I ten kompleksowy program zdrowia przede wszystkim przywędrował do Polski jako program dla osób z nadwagą i otyłością, ale myśmy w krótkim czasie, dosłownie wystarczyło pół roku, około roku czasu, żebyśmy zobaczyli, że on świetnie nadaje się dla osób również wychudzonych. No jak to? Ma się odchudzać, a dla osób wychudzonych? Tak, bo tu chodzi o regulację, kochani, metabolizmu. I trzeba tutaj wiedzieć, jak ten program zastosować, żeby jedni mogli obniżyć masę ciała i pięknie wyglądać i być zdrowymi ludźmi, a drudzy, żeby nabrać masy ciała, czyli zbudować swoje mięśnie. Dlatego mówię, że jeżeli masz po prostu masz naprawić samochód, to idź do dobrego mechanika, a nie próbuj sam, chyba że jesteś tym świetnym mechanikiem. Jeżeli chcesz mieć piękną ondulację, pięknie się ściąć, to nie zasuwaj nożyczkami po swojej własnej główce, glacce, tylko idź do dobrego po prostu fryzjera. Wszystkie sensowne działania opierają się na tym, że powinniśmy to robić z kimś, tak prawdę mówiąc, jeżeli się na tym nie znamy. Czyli wracam do mojej audycji, implementacja suplementacji. Jeżeli chcesz osiągnąć swój cel, ale nie wiesz jak, nie jesteś w tym zakresie specjalistą, to udaj się po prostu do specjalisty. Wszystko, do człowieka, który się zna, który ci podpowie, który ciebie poprowadzi, pokieruje. Dalej. Ten program jest dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi, dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi pragnących wzmocnić odporność, dla par starających się o dziecko, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, dla osób narażonych na stres i stany depresyjne, dla osób poprawiających sport. Więc bardzo szerokie zastosowanie, bardzo. Zresztą mamy masę przykładów, jak to w ogóle świetnie działa. Pamiętajmy o naszych dzieciakach. 45 dzieci na 100 w Polsce ma już nadwagę i otyłość. Z tym się wiąże obniżona odporność u dzieci. Trzeba byłoby poprawić tą odporność
I chodzi o to, żeby się cieszyć zdrowiem naszych dzieci, naszych własnych dzieci, wnuków i tak dalej. Bez chemii, bez zaszczeku, bez stania w kolejkach do lekarza, bez stresu, strachu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo proste i bardzo skuteczne. I dlatego mamy kompleksowy program zdrowia, który często mówię na szkoleniach, to jest jak 5 palców. I teraz, jeżeli załóżmy, ten długopis miałby mi symbolizować zdrowie, to jeżeli trzymam ten długopis mocno moją tą dłonią, pięścią, wszystkie 5 palców to są sprawne palce, to trzymam zdrowie w garści, sprawa załatwiona. A więc punkt pierwszy, trzeba zrobić detoks, czyli ustabilizować równowagę kwasową zasadową, czyli systematycznie odkwaszać organizm. Dalej, oczyścić i zregenerować naczynie krwionośne. To naczyniami krwionośnymi płynie krew, która dostarcza nam składniki pokarmowe i tlen między nimi. Jeżeli problemy są z układem krwionośnym, a więc są przewężenia, bo wdaje się miażdżyca, to w takim razie z tego światła, o, tutaj może będzie widoczne bardziej, może druga ręka, o, to jest światło naczynia i to światło naczynia zaczyna się zmniejszać, powiedzmy w taki sposób, zaraz tutaj chcę, żeby, no to w takim razie ile tej krwi, jaki jest strumień dopływu krwi? Jeżeli we krwi jest mało tlenu, we krwi tętniczej, czyli dochodzi do hipoksemii, czyli za mało jest tlenu we krwi tętniczej, a później tego tlenu nie ma również w tkankach, czyli dochodzi do hipoksji. A hipoksja plus zakwaszenie, o czym mówił profesor Wartburg jeszcze w 1931 roku, noblista, prowadzi do powstania nowotworów. Dalej. Systematyczne nawadnianie organizmu. Wszystkie procesy metaboliczne opierają się o istnienie wody w organizmie. Oprócz tego woda rozcieńcza kwasy, wypłukuje, rozpuszcza, myje w nasze wnętrze. Woda jest niezbędna w każdej kuracji. Czy to będzie kompleksowy program zdrowia, czy to będzie, słuchajcie, czy to będą masaże, czy to będzie akupresura, akupunktura, cokolwiek, metoda pani doktor Hildy Clark i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, czy zastosowana magnetoterapia, magnetostymulacja i tak dalej, i tak dalej. Woda jest absolutnie niezbędna. Dalej, kochani. Wzmacnianie odporności, stabilizacja poziomu cukru, insuliny, regulacja pracy trzustki. Bez regulacji pracy trzustki, bez jej odkwaszenia nie będzie prawidłowego trawienia. Jeżeli nie będzie prawidłowego trawienia, to nie będzie prawidłowego odżywiania organizmu. Pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Nie rozszerzam teraz tego tematu. I po piąte, rewitalizacja mikrobioty jelitowej i dożywienie komórek. I tak króciutko przedstawię te po prostu punkty. A więc detoks i stabilizacja równowagi kwasowo-zasadowej na rzecz czynnika alkalicznego, czyli systematyczne odkwaszanie. Trzeba organizmowi dostarczyć substancje bardzo łatwo przyswajalne, które nie tylko odkwaszają tak zwane interstycjum, czyli przestrzenie międzykomórkowe, ale także wchodzą do wnętrza komórki, czyli substancje, w których w skład wchodzi sód, potas, wapń, magnez, chrom, molibden, miedź. To są między innymi tak zwane cytryniany. I mierzymy po prostu to pH porannego moczu codziennie rano, siusiamy na paseczek i patrzymy, jakie powinno być. Jeżeli powiedzmy te paski są żółte, na przykład 5,2, to znaczy jesteśmy bardzo zakwaszeni. 5,2 a 7,2 to jest różnica 100. 100 razy silniejsza, większa ilość jonów wodorowych, niszczących nasz organizm, niż powinno być. To jest na tej zasadzie. Siusiamy na papierki, sprawdzamy kolorek i wiemy, co jest grane. I przyjmujemy odpowiednie minerały. Dalej, trzeba oczyścić, zregenerować naczynia krwionośne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy w organizmie niedobór witaminy C i E, minerałów, krzemu, Si, silicjum, kwasów tłuszczowych omega-3, to powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych, pękanie ich. I wówczas organizm zaczyna wytwarzać większe ilości cholesterolu LDL, czyli lipoproteina niskiej gęstości, LDL, Low Density Lipoprotein, jak dobrze pamiętam z angielskiego. I ten cholesterol usiłuje pozatykać, pozałatać dziury, przepraszam za kolokwializmy, w naczyniach krwionośnych, które zaczynają po prostu kruszyć się, pękać i sprawa załatwiona. Jak wąż ogrodowy. Takie są zwykłe węże ogrodowe plastikowe i są węże z taką zbrojoną, taką plecionką. To pytanie, który z nich dłużej wytrzyma?
I wtedy, kiedy również komórki nowotworowe, tak zwane macierzyste, zaczynają atakować naczynka, żeby przeciąć to naczynko, strawić je, nadtrawić i wpłynąć do środka, to jeżeli to naczynie krwionośne jest bardzo mocno uzbrojone i ma dużą zawartość kolagenu, to nie tak łatwo jest je nadtrawić, przeciąć tymi nożycami biologicznymi, wpłynąć, bo to jest przepływ, no i tam osiedlanie się tych komórek macierzystych nowotworu. Więc to jest bardzo ważne. Dalej, potrzebne jest systematyczne nawadnianie organizmu, bo kiedy wchodzimy w jakąkolwiek naturalną kurację, czy to będzie masaż, czy to będzie, powtórzę, akupresura, akupunktura, cokolwiek byśmy nie brali, magnetoterapia, magnetostymulacja i tak dalej, to podczas takiej każdej kuracji wzmaga się metabolizm, następuje przyspieszenie usuwania toksyn, bo każda tego typu kuracja ma charakter kuracji albo mocniej, albo lekko oczyszczającej. I także przy redukcji masy ciała. I wówczas uwalnia się masa toksycznych substancji. I co się z nimi dzieje? One trafiają do krwiobiegu. Oczywiście żyłą główną trafia ta krew brudna do wątroby, ale wątroba mówi: stara, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego oczyścić. Zatrzymaj się chociaż na chwileczkę. No ale krew nie może się zatrzymać, więc tak zwaną żyłą wrotną znowu wraca do krwiobiegu, między innymi do naczyń mózgowych. Zaczynamy się gorzej czuć. Dlaczego? Bo jesteśmy wtórnie zatruci tymi toksynami, które gdzieś tam się z komórek, z tkanek uwolniły. Taki brud, podłogę możemy zamiatać codziennie, no jest czysto, ale jak maźniemy mopem, mokrą szmatą, ojejku, jasna plama się zrobiła. No właśnie, bo ja mówię o takim namakaniu toksyn jakby. Rozumiecie, o co chodzi, nie muszę wam tłumaczyć, nie silę się jakiś na naukowy język, bo to nie ma najmniejszego po prostu sensu. I w tym momencie jesteśmy wtórnie zatruci, spada nam poziom nieco mocy układu odpornościowego, w tym momencie możemy nawet powiedzmy no, poddać się jakiejś infekcji, załapać jakąś infekcję. I tu, żeby tego uniknąć, to trzeba specjalne mieszanki pić, no specjalne, nazwijmy to, herbatki, specjalnie przygotowane, gdzie jest masa bardzo fajnych ziół, bardzo smaczna taka. I taka mieszanka raz, że jest antylipidowa, czyli antytłuszczowa, ale wspomaga oczyszczanie, otruwania organizmu, wzmacnia układ odpornościowy, czyli niweluje ten spadek układu poprzez to wtórne zatrucie, poprawia funkcjonowanie wątroby i nerek, czyli dwóch narządów czyszczących i organizm i po prostu no, utylizujących toksyny, pobudza spalanie tłuszczu, obniża łaknienie. I teraz codziennie należy wypijać takie mieszanki około powiedzmy litra, 1,5 litra, ale dodatkowo 1,5 do 2,5 litrów czystej, nisko mineralizowanej wody. Powtarzam, nisko. Skąd ją wziąć? No po prostu dobrą wodę kupić. Najtańszą czasami, która jest najlepsza. Bo to, że jest dużo minerałów, a jakie minerały? To jest skała rozpuszczona. Ta woda, która jest silnie zmineralizowana, nie będzie nam dobrze czyścić, rozpuszczać i rozcieńczać po prostu kwasów. Minerały nam są potrzebne, ale jedynie z roślin albo ewentualnie suplementów diety bardzo wysokiej jakości. Bo naturalną drogą, takim szlakiem troficznym to jest gleba, roślina i później zwierzę lub człowiek. Dlaczego my nie pijemy wody morskiej? Przecież tam jest masa minerałów, a nikt nam tego nie poleca. A oprócz tego rozbitkowie, jeżeli pili wodę morską, to się po prostu zwyczajnie przekręcili, czyli odeszli do lepszego świata. Czysta woda to jest podstawowa rzecz. Dalej, punkt 4. Wzmacnianie odporności, stabilizowanie poziomu cukru, insuliny, regeneracja trzustki, bo tu trzeba, chcąc się odchudzić i w ogóle chcąc wrócić do zdrowia, trzeba wyrównać stan cukru, ustabilizować poziom insuliny, poprawić pracę trzustki, zwiększyć odporność organizmu, polepszyć stan mięśni, mówiłem już o tym, zmniejszyć poczucie głodu przy ewentualnie odchudzaniu, poprawić, przyspieszyć metabolizm i przyspieszyć spalanie tłuszczu. Między innymi poprzez polepszenie stanu mięśni. Wzrost procentowej ilości tych mięśni w stosunku do tłuszczu. To się wszystko da zrobić w bardzo prosty sposób. I piąty punkt, rewitalizacja mikrobioty jelitowej, bo jelito to jest podstawa zdrowia. To jest 80% mocy naszego układu odpornościowego. Bo typowe objawy chorego jelita, typowe,
To jest wilczy głód, to jest taki niepokój wewnętrzny, to jest takie nie wiadomo na co czekasz, boi się czegoś i tak dalej. To jest biały nalot na języku. To warto się czasami przyjrzeć naszym rozmówcom niejednokrotnie, nie przyglądać się, otwórz jabłkę i pokaż mi swój język. Absolutnie. Ja mógłbym po prostu też tutaj coś pokazać. I tak dalej. Codziennie biorę specjalny symbiotyk. To jest sposób wypróżniania się. Aha, problemy hormonalne, na przykład tarczyca, celulit, nowotwory jelita grubego, osłabienie wzroku, alergia, chęć na słodycze, zatrzymywanie wody w organizmie, nadwaga lub niedowaga, depresja i tak dalej. I to jest sposób naszego, słuchajcie, wypróżniania się. Także. Więc to są po prostu podstawowe, po prostu nasze problemy. I teraz słuchajcie. Więc chcąc się odchudzać, to nie stosujemy żadnej diety, tylko my mamy oczyścić organizm. Trzeba zrozumieć, że tłuszcz powstaje wewnętrzny, zwłaszcza by chronić organizm przed toksynami. Natomiast nadmiar toksyn wzmaga nadwagę. I teraz popatrzcie. Mamy otyłą osobę. Otyła osoba ma masę toksyn w sobie. Ona chodzi na siłownię, stosuje głodówki, dobrze spaliła ten tłuszczyk i tak dalej, ale komórki są niedożywione, toksyny zostały, przestajemy w końcu stosować głodówki, przestajemy tak bardzo chodzić na tą siłownię, toksyny zostały, co robimy i co organizm robi? Zaczyna znowu chłonąć wodę, zaczyna znowu rozwijać tkankę tłuszczową, po co? Żeby dokonać relokacji tych toksyn, zmniejszyć zagęszczenie tych toksyn. Chcemy coraz bardziej jeść, bo organizm jest niedożywiony. I mamy efekt jojo. Zrzuciliśmy 20-30 kg, wróciło 20-30, jeszcze na górę piątka przeszła. Natomiast w tym przypadku drugim mamy, kochani, tutaj, przepraszam, mamy detoks, oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn i mamy dożywić komórki. Tutaj znikają dwie podstawowe przyczyny efektu jojo. Bo raz, że nie trzeba znowu zwiększać ilości tłuszczu, żeby dokonać relokacji tych toksyn. Oprócz tego nie chcemy jeść, bo nasze komórki są dożywione. Codziennie pamiętajmy, nasz organizm, każda nasza komórka potrzebuje 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. I dlatego mamy odżywianie wewnętrzne, komórkowe. Dlaczego? Bo jakość produktów do jedzenia w XXI wieku jest po prostu bardzo niska. Co my jemy? Fast food, szybkie jedzenie, szybkie żarcie. Junk food, śmieciowe żarcie. Dead food, śmiertelne żarcie. Należy nakarmić każdą komórkę ciała. O, tutaj komóreczka. To jest, słuchajcie, jak Nowy Jork dosłownie wygląda w takim powiększeniu, taka po prostu komórka. Tyle tych arterii, tyle tych szlaków zaopatrzenia, tyle tych fabryk różnych, że to się w głowie nie mieści. I to trzeba zrozumieć, że ciało składa się z ogromnej liczby komórek, które potrzebują optymalnego odżywienia. I nie wystarczy dodanie kilku witamin, a weź tam witaminę taką, siaką i tak dalej. Trochę zdrowej, tak zwanej żywności, naturalnych soków. My musimy zapewnić optymalne trawienie, optymalne wchłanianie i transport do komórek i oczywiście odtransportowanie składników przemiany materii. Dlatego powtarzam, nasze organizmy potrzebują każdego dnia około 70-90 składników odżywczych. To są niezbędne witaminy, minerały, białka, bioflawonoidy, tłuszcze w odpowiednio zbilansowanych proporcjach. I tutaj mamy niezdrową komórkę i zdrową komórkę. W ciągu minuty umiera w nas 100 milionów po prostu komórek. Dlatego jest ta koncepcja odżywiania komórkowego, że wszystkie komórki ludzkiego organizmu mają być po prostu w pełni odżywione. Umożliwia im to wzrost, regenerację i maksymalnie efektywne funkcjonowanie. I to rodzi od razu odpowiednie efekty, czyli mamy lepsze samopoczucie, atrakcyjniejszy wygląd, większą odporność organizmu, mamy ułatwioną kontrolę masy ciała, dożywienie komórek, a nie napchanie się. Co z tego, że ja zjem potężną kopę po prostu na talerzu. Potężna kopa to potężna kupa i więcej nic. I tutaj mamy, zobaczcie, też masę korzyści wynikające z tego odżywiania komórkowego. Po prostu komórki stają się zdrowsze, silniejsze,
Następuje stopniowa odnowa biologiczna organizmu. Ciało staje się silniejsze, zdrowsze, sprawniejsze, odporniejsze na choroby. Procesy starzenia, czyli aging, przebiegają o wiele wolniej niż u przeciętnych osób, czyli taka kuracja, tak jak u nas w tym, o czym ja mówię, to jest typowa kuracja anti-aging, przeciwstarzeniowa. No, pani Marta Woźniak podawała mnie w jednej w pierwszej rozmowie, mówi, spójrzcie na Janusza, jak wygląda. Ma ponad 70 lat, no według niej wyglądam na 45-50. No myślę, że troszeczkę Marta może przesadziła, ale ja się świetnie czuję. No, mam w sobie naprawdę potężną energię. Ci ludzie nawet, którzy nie znają mnie, nawet nie przypuszczają, że mam, akurat nagrywam to w maju, tą audycję 2024 roku, nikt nie przypuszcza, że ja mam skończone 70 lat. No, niedługo będzie 70,5. I teraz, gdzie został naukowo opracowany pierwszy pełnoprawny posiłek zastępczy, czyli chodzi o odżywianie w to wewnętrzne komórkowe? Słuchajcie, to była NASA. A co tam jedzą ci astronauci czy kosmonauci? Astronauci to amerykańskie określenie, kosmonauci to sobie rosyjskie określenie. Co jedzą na orbitę? Co? Zapełniają tam lodówki, zamrażarki jedzeniem, boczkami, baleronami i tak dalej. Skrobią sobie buraczki, marchewkę. No nie, z racji chociażby posiadania bardzo mało miejsca. A więc trzeba, to jest medycyna kosmiczna wchodzi w rachubę. Trzeba było opracować zbilansowaną, kompleksową formułę odżywczą. Musiała zostać spełniona drobiazgowa kontrola jakości, kompletny w takim, przepraszam, jedzonku, kompletny zestaw składników odżywczych, niewielka objętość i gotowe do użycia. Może podgrzać, może zrobić z wodą, albo po prostu wycisnąć tubę i organizm ma po prostu wszystko. A więc są specjalne produkty, akurat chodzi o dożywianie komórek, to są specjalne koncentraty owocowe i warzywne, czyli to jest pokarm astronautów, niskokaloryczny, zbilansowany pokarm, a nie jedzenie, zawierający kilkadziesiąt niezbędnych dla organizmu mikro i makroelementów, więc koncentraty owocowe, warzywne plus owoce, plus doszone warzywka możemy jeść akurat w pewnych elementach tej naszej kuracji. A teraz pytanie, dlaczego to odżywianie wewnętrzne komórkowe? A co dzisiaj mamy? Słuchajcie, ostatnia tego typu tabela, dane to są z 2002 roku. One są robione badania, ale w ogóle nie są pokazywane. Zobaczcie, tu mamy oczywiście różnego rodzaju rośliny i ubytki, na przykład wapnia kwasu foliowego, magnezu, magnez, na przykład w warzywach korzennych. Ubyło 75% między 85 a 2002 rokiem. To jest 17 lat. Straszliwe ubytki. Witaminy B6 w bananach ubyło między 85 a 2002 rokiem 95%. Nie ma tego. A inna sprawa, jakie my banany jemy? Prosto z drzewa, ze słońca, z drewisieńkie? Czy takie zielone i one dojrzewają w dojrzewalniach? Jakie dojrzewanie w dojrzewalniach? I to jest właśnie problem. A więc mikropożywienie to jest przyszłość nasza, to jest żywność XXI wieku, czyli będziemy jeść normalnie, kupujemy w sklepach to, co kupujemy, ale mamy dożywiać się. To jest żywność specjalnego zastosowania. To są nutraceutyki, to jest functional food, inaczej i tak dalej, i tak dalej. To są suplementy bardzo wysokiej jakości. I nasze korzyści z takiego mikropożywienia. Przede wszystkim optymalny skład, czyli produkty są niskokaloryczne i niskoglikemiczne. To jest łatwość i szybkość przygotowania i dobrego wchłaniania w jelitach. To jest łatwy i skuteczny transport do wnętrza komórek. A tutaj to jest prosty ciąg logiczny. Zdrowe komórki to są zdrowe narządy i to jest po prostu zdrowy organizm. I na tym się powinno to wszystko zasadzać, prawidłowe odchudzanie. I teraz chodzi o to, żeby nie było efektu jojo. I teraz trzeba zrozumieć jedną rzecz, że typowe diety, a tych diet odchudzających, tych metod odchudzających mamy podobno ponad 26 000, kojarzą się ze znacznym ograniczeniem kalorii. Jak ja słyszę, musisz liczyć kalorie, kto to będzie robił? Tydzień, półtora, 2 miesiące, miesiąc, nie wytrzymasz 2 miesięcy, nie będziesz liczyć kalorii.
Na początku człowiek chwyta się i liczy kalorie, później przestaje, ma dość. Jest to zbyt trudne. I jest to poważny błąd, którego staje się konsekwencją efekt jojo, bo problemem nie tyle są kalorie, bo je można spalić, ile zatrucie organizmu, zakwaszenie. Więc kuracja odchudzająca, aby była bezpieczna, efektywna i bez efektu jojo, powinna uwzględnić 4 najważniejsze czynniki. 4: detoksykację, odkwaszenie organizmu, czyli domineralizowanie jednocześnie, i nawodnienie organizmu po to, żeby wypłukiwać toksyny i wzmóc przemiany metaboliczne. Trzeba odbudować mięśnie, bo to mięśnie będą spalały tłuszcz w procesie pracy, i odżywić organizm, czyli odżywić komórki i zastosować tak zwaną fazowość, 3 fazy. I teraz ja wam za chwileczkę pokażę, co w takim razie się robi. Więc pierwsza faza, która zwykle, wiem to z praktyki, trwa czasami miesiąc, czasami 1,5 miesiąca. To zależy jeszcze u kogo. Nie ma identycznych dla każdego wskazań. Dlatego taki człowiek, który chce się odchudzić, musi być poprowadzony przez człowieka, który się na tym zna. Po pierwsze, w tej pierwszej fazie dochodzi do stabilizacji pH. Musi to być, ustabilizować się poziom porannego moczu na poziomie 7,7,4 przez około 5 dni. Ja staję na stanowisku tydzień czasu, czyli solidnie to zrobić. Trzeba otruć, nawodnić organizm, to trzeba wstępnie dokonać regulacji metabolizmu. I taka pierwsza faza trwa 2-3 tygodnie, czasami miesiąc, czasami po prostu 1,5. Jeszcze raz powtarzam, nie ma tu absolutnej reguły. I w tym czasie oczywiście nie jemy pewnych rzeczy, to co tutaj widzicie, jemy coś innego, trzeba się byłoby do tego przygotować, czyli zmiana jedzenia troszeczkę, ale nie jest to jakieś straszne. I dopiero po tych mniej więcej kilku tygodniach, kiedy już przez te 5 dni, najlepiej 7 dni, przez tydzień, pH naszego organizmu, czyli porannego moczu będzie 7,7,4, przechodzimy do tak zwanej drugiej fazy, gdzie następuje spalanie tłuszczów, zwłaszcza wewnętrznych. Następuje szybka odbudowa mięśni, bo odżywiamy organizm na poziomie komórkowym. Najlepiej to zrobić w ciągu 10 dni. Czasami można 14, ale to jest troszeczkę takie przydługie. I w tej drugiej fazie odżywiamy się przede wszystkim warzywami, owocami do południa, ale przede wszystkim stosujemy specjalne odżywki, koncentraty owocowe na śniadanie, koncentraty warzywne na przykład na obiad, na kolację. Czyli nie dostarczamy kalorii za dużo, ta minimalna ilość kalorii, ale dodajemy po prostu substancje dla naszych komórek. I komórki, nawet jeżeli będą na początku, organizm będzie lekko głodnawy, lekko, i zada nam pytanie: no stary, ale co, ja chcę jeść, ja chcę mieć energię. To ja powiem: słuchaj stary, ale masz stare zapasy w sobie, zaczynaj je spalać. I organizm zaczyna wówczas spalać zwłaszcza tłuszcz wewnętrzny, to siedlisko zapaleń. I dopiero po 10 dniach wchodzimy na trzecią fazę, jest harmonizacja metabolizmu, to jest faza identyczna jak faza pierwsza. Znowu nie jemy, to obowiązuje, ale trwa ta trzecia faza 10 dni. I tutaj tracimy, słuchajcie, przeciętnie 4-5 kg, czasami więcej. I co robimy dalej? No jeżeli nasz plan jest na zrzucenie powiedzmy 20 kg, 10 kg, to po prostu powtarzamy. Faza trzecia była, później wracamy do fazy drugiej, faza trzecia, faza druga i tak cały czas, aż osiągnięcie swój rezultat wymarzony. To może być szybciej, to może być dłużej, ale to jest podstawa i to gwarantuje dopiero, że to odchudzenie będzie skuteczne i nie wystąpi efekt jojo. Ja wiem, o czym ja mówię, bo no, masa ludzi przeszła przez, że tak powiem, no nie powiem przez moje ręce. Co prawda byli tacy, którzy no niestety wrócili, byli tacy, ale oni sobie powiedzieli: no hulaj dusza, piekła nie ma, teraz mogę wszystko robić. I jak to jest takie powiedzenie biblijne, wraca pies do żygowin swoich. To nie ma tak, że teraz to wszystko już można. No pilnuj się, człowieku, nie grzesz za bardzo. Od czasu do czasu możesz zgrzeszyć czymś tam, masz ochotę na lody, dobrze. Ale to nie może być codzienne. Nie możesz codziennie 5 kaw na przykład chłeptać mocnych i tak dalej. I jakie są główne cechy tej metody odchudzania na bazie tego kompleksowego programu zdrowia? Po pierwsze,
zbudowanie i utrzymanie stanu równowagi kwasowo-zasadowej i możliwość monitorowania stopnia zakwaszenia organizmu. To jest w ogóle unikat, bo sami monitorujecie, sami siusiacie na papierki, sami to wszystko kontrolujecie, widzicie, co się dzieje w organizmie. Po drugie, dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych w prosty sposób, bez liczenia kalorii. Kto z was będzie liczył kalorie? Ludzie, zapisywać w jakichś notatnikach pół jabłuszka czy ćwiartka jabłuszka, kromeczka chleba, ile to kalorii jest. Ja nie wytrzymałbym. Dalej, utrzymywanie właściwego poziomu cukru we krwi, uniknięcie uczucia głodu, nie będziecie tu głodni przede wszystkim, zapewnienie właściwej ilości białka, podtrzymywanie intensywnej przemiany materii, prawidłowy bilans wodny to jest bardzo potrzebne. Fazowość, o czym ja mówiłem, warunkująca brak efektu jojo, to jest unikat. Tej cechy nie ma żadna ze znanych mi popularnych, powszechnie stosowanych metod odchudzania. I teraz zobaczcie, kiedy się odkwasimy, zredukujemy zbędne kilogramy, to wszystko rozwiązuje wiele naszych problemów zdrowotnych. To jest akurat mniej więcej, te wyniki są dla mniej więcej około około dwumiesięcznego stosowania tej takiej kuracji. Migreny ustąpiły u 57 ludzi na 100. Pseudotumor cerebry, czyli guz rzekomy mózgu, ustąpił w 96, u 96 ludzi na 100. Dyslipidemia, hipercholesterolemia u 63 ludzi na 100, otłuszczenie wątroby i tak dalej. No widzicie, zespół metaboliczny 80%, czyli 80 ludzi na 100. Cukrzyca typu 2 u 83 ludzi na 100. Syndrom policystycznych jajników. W 79% zniwelowanie hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia. Panowie się tym nie przejmują, ale panie, no tak bardzo, czyli za bardzo na przykład no, włoski między piersiami, łono, paszki i tak dalej. No jest to często dla dziewczyn krępujące. W 99% uregulowanie miesiączkowania, zastoje żylne, które ustępują w 95%, depresja, nocny obturacyjny bezdech senny, astma, choroby układu krążenia, naciśnienie tętnicze. Tu się pięknie 2-3 miesiące okazuje się nie ma naciśnienia tętniczego. U ludzi, którzy biorą leków, bo miałem takie doświadczenia, że załóż po miesiącu coś się dzieje, nawet do mnie telefon jakiś tam jest i mówi, Janusz, no to coś mi nie bardzo, tak źle się czuję. A co się dzieje? No coś chyba z ciśnieniem. No to człowiek poszedł do lekarza, lekarz mówi, o, ale co się dzieje? Musimy chyba zmniejszyć dawkę, bo za duża ta dawka w tej chwili leku. No i później po następnym miesiącu znowu zmniejszenie, a później lekarz mówi, no nie wiem co się dzieje, ale nie ma pan naciśnienia i tak dalej. Dalej, refluks, nietrzymanie moczu, choroba zwyrodnieniowa stawów, te słynne RZS-y. I tu znowu, tu niestety inaczej troszeczkę trzeba zastosować ten cały kompleksowy program zdrowia, a więc znowu wychodzi na to, że trzeba być poprowadzonym przez człowieka, który się na tym zna. Dna moczanowa i wiele innych po prostu przypadłości. I teraz pytanie, słuchajcie, bo niektórzy z was mogą pytać, no dobrze, a może ja bym chciał spróbować i tak dalej. Próbować nie należy, tylko trzeba to zrobić. I wówczas, jak mantrę już powtarzam po raz który, wróćcie do mojej prelekcji, audycji, implementacja suplementacji. Niech nikt nie robi samodzielnie niczego, bo może źle zrobić, sparzyć się. Bo ludzie nieraz mnie pytają, a co trzeba do takiej kuracji? No trzeba to. No i później się okazuje, bo miałem kiedyś takie przypadki, że pana, wywaliło mi jakieś uczulenia dostałem. Jakiego uczulenia? Napisane było na butelce ewentualnie 3 razy po 30 ml aloesu, bardzo wysokiej jakości, nie jakiś tam za 15-17 zł sok aloesowy 100%, bzdura nad bzdurami. Sok, no 95% wody, a reszta to może odrobinę tego żelu prawdziwego aloesowego. Wywaliło ci człowieku toksyny przez skórę, bo za dużo od razu zacząłeś pić tego aloesu. Skóra jest trzecią nerką. Ruszyły się toksyny, aloes na przykład żel aloesowy jest bardzo silnym biostymulatorem i jest skutek, a więc sam nie poprowadzisz tego. I koniec, kropka.
Zresztą gdzie będziesz kupował? Masz pewność, że kupisz coś wartościowego? Już miałem takie przypadki. Więc co zapewniamy chętnym, którzy zdecydują się na takie zdrowe, bezpieczne, skuteczne odchudzanie? Po pierwsze, dobre samopoczucie. Nie od razu oczywiście. Wysoki poziom energii, kontrola uczucia głodu, intensywną przemianę materii, wzmocnienie masy mięśniowej, obniżenie apetytu na niezdrową żywność. Przestaje się chcieć na przykład pić piwko, kawkę. Było masę przypadków wieprzowina dla ludzi. Śmierdzi zwyczajnie. Dalej, jest budowa nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem. Uczycie się na sobie samych. Trwałe odchudzenie bez efektów jojo, pod warunkiem, że ktoś nie narobi głupstw. Możliwość stosowania jednakowej praktyki kulinarnej przez całą rodzinę, warto byłoby. I słuchajcie, jeszcze bardzo ważne rzeczy. Stały dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody i stały kontakt i współpraca z człowiekiem biegłym w znajomości kompleksowego programu zdrowia, czyli z takim doradcą, który raz, że przeszedł masę szkoleń, oprócz tego sam na sobie to zastosował, więc wie, jak to po prostu robić. I tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo na sam początku mówiłem, po prostu słuchajcie, jest nas w tej chwili w Polsce, którzy robią ten program, kompleksowy program zdrowia, już kilkadziesiąt tysięcy i tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. Faktem jest, że czasami zdarzają się tutaj takie czarne owce, którym tylko jakieś inne, że tak powiem, cele świecą. Natomiast tych ludzi, z którymi ja współpracuję, ja sam, my przede wszystkim jesteśmy nastawieni na to, żeby przede wszystkim pomóc ludziom, skutecznie pomóc ludziom powrócić do zdrowia. Dlatego popatrzcie, po co jest ten mój kanał. Mi nikt za to nie płaci przecież. To ja, przepraszam, no, że teraz mówię, ale do niektórych zdarza się, że do kogoś nie dociera. Ja nie monetyzuję tego wszystkiego i nie robię tego bezpośrednio dla pieniędzy. Tu chodzi o to, że zależy mi na tym, żeby wzrastała świadomość prozdrowotna. Proste. Po drugie, chodzi o to, żeby usamodzielnić zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie, żeby każdy z nas zadbał o swoje zdrowie, zdrowie bliskich. Kiedyś to były babcie i matki, które umiały te pewne rzeczy robić, które znały się na ziołach, które nie biegały od razu do lekarza, bo dziecko dostało, nie wiem, kataru czy czegoś tam. Już dzisiaj jest problem. Młodzi często tego kompletnie nie mają o tym po prostu pojęcia. I dlaczego to wszystko robimy? Bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. I my nie dajemy ryby. Ja również nie daję rybę, można raz, drugi dać rybę, bo ktoś jest głodny, więc nie będę go wtedy uczył, że jak nałapać sobie. Dobrze, zjedz, ale później naucz się łowić te ryby. Czyli masz się nauczyć dbałości o własny organizm. Ja nie będę pilnował twojego zdrowia. To ty sam masz zadbać o własne zdrowie. Co jeszcze? A, coś mi się tu pokręciły slajdy. No i oczywiście namawiam was do tego, bo wiele z tych rzeczy opisuję, słuchajcie, w mojej książce, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu w skutecznym odchudzaniu. To jest takie kompendium, 100 parę stron. Dokładnie, ile tu tych stron jest? Od A do Z. No 114, tak, 114 stron. A więc nie jest to jakaś inkunabuł na 500 stron, absolutnie podstawowa, bardzo ważna i unikalna wiedza na temat zakwaszenia, odkwaszania organizmu i na temat również odchudzania. Ech. I cóż, to byłoby na tyle, dziewczyny i chłopcy. Już kończę udostępnianie, trochę to trwało. Bardzo dziękuję, że znowu wysłuchaliście. A ja chciałem spełnić tę obietnicę, bo już tam obiecałem od chyba 2 tygodni, że pokażę wam pewne rzeczy, jak można się skutecznie odchudzić, jak można wrócić do zdrowia również. A niedawno pokazywałem, jakie są metody, jak można zrewolucjonizować odchudzanie. Wyciąć na przykład 2/3 zdrowego żołądka. Można specjalną pompkę sobie wstawić do przepon, znaczy przebić się przez powłoki brzuszne i nadmiar jedzenia oddawać bezpośrednio do muszli klozetowej. No, ludzie wymyślają różne rzeczy, żeby zrobić kasę. No. Ktoś może powiedzieć, no ty też robisz kasę.
Dobrze, tylko że jeżeli ewentualnie zacznę zarabiać na czymś tam, na przykład na sprzedaży moich książek, to ja daję konkretną wiedzę, a nie jakiś nie wiadomo co. No ale to mniejsza z tym. Wy inaczej myślicie niż czasami zdarzają się jacyś tam hejterzy, skrzywione ludziki, zakwaszone umysły i w ogóle. I tyle. Słuchajcie, kochani, na tym dzisiaj koniec. Jeszcze raz prośba, jeżeli uważacie, że nauczyliście się czegoś nowego z tej audycji, bo myślę, że wiele z tych spraw znacie doskonale. Ja tylko po prostu komasuję, tak jakby ściskam to wszystko, podaję taką fajną pigułę. Fajną, tak myślę. Bo ja sam jestem zadowolony, że jeżeli coś fajnego zrobię. To proszę o lajki, o subskrypcje, o dzielenie się tą wiedzą z innymi ludźmi, z bliskimi, ze znajomymi i tak dalej. Wskazujcie takie coś jest, przekazujcie się gdzieś tam dalej na swoje gdzieś tam fora, na Facebooki i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, powodzenia i do następnego naszego spotkania. Papatki. Najlepszego Wam życzę.